Dokładnie tak zaczyna się podróż do Czarnogóry i północnej Albanii. Halo, halo. Z Maciejem, jestem Maciej. Ta piękna okolica to przedmieścia Podgorlicy. Kraj jawi się naprawdę pięknie, wszędzie wkoło eleganckie góry na horyzoncie. Słonko powoli nad nimi zachodzi. Temperatura znośna. Przyjechałem tutaj, przyleciałem z Katowic, gdyż tanie loty można odnaleźć linią Wizz Air z Katowic czy z Warszawy. Takie to znalazłem na tydzień, niecały przed odlotem. I tak się stało, że z lotniska nie ma autobusów do miasta. Skurwysyństwo. Są tylko taksówki. Albo stopik, albo nóżki, tak jak w moim przypadku. Jest też pociąg tam, ale już nie ma do dzisiaj. Więc zapylam do jakiejś drogi, łapiąc stopa. Może coś mi weźmie i dojadę w końcu. No to witamy w stolicy Podgoricy, ładnie się rymuje. Miasto prawie 200 000 z wszystkimi wioskami naokoło. Tak jak widać, nie za duże, nie za małe. Coś się dzieje. Idę na mój hotelik. A kto mnie wziął? Tysiące aut przejechało, ale wziął mnie oczywiście pan z Albanii. Pozdrawiam całą Albanię i chłopaków, to jest naprawdę piękny kraj. Jutro tam uderzam. I oto hostelik. Dwa nic w sumie, tylko łóżka. Dużo łóżek. I tyle, na jedną noc. Jutro się przeprawiam dalej i w sumie więcej mi nie trzeba. Kto rano wstaje, temu upału los nie daje. Noc była chujowa, jednym słowem. Hostele, zwłaszcza te perfidne, to mordownia. Po małej eksploracji miasteczka wszystko wygląda mniej więcej tak. Nie ma za bardzo co zwiedzać. Miasto jak to miasto potem zostało rozdupcone dość poważnie i odbudowane już w stylu komunistycznym w tamtych czasach. Są bloki, betonowe chodniki, jest kawałeczek historii tam, gdzie jeszcze coś zostało, typu jakieś murki, stare domki, daszki, no i taki generalna samowolka. Raczej bez asfaltu, bez kostki brykowej, betonik. Nie jest źle. Dosyć czysto. Nie ma gówna na ulicach. Za dużo. Ludzie uśmiechają się, pomocni, życzliwi. Idziemy na stację. Zobacz, jakiś autobusik do Albanii. Witamy w Albanii, tutejszym raju. Miejscowość Szkodra na północy kraju. Miasteczko dość duże, chyba około 200 000 ludzi. Byłem w tym kraju 3 lata temu, w 2005 roku i było to wtedy jeszcze nie za bardzo uczęszczane państewko, ale teraz zobaczymy, co jest i jak jest. Przyjechałem teraz tutaj nie po to, żeby obczajać po kolei wszystkie atrakcje, ale żeby pojechać w konkretne miejsce, a tym konkretnym miejscem będą góry. Sama północ Albanii bardzo podzielona religijnie. Tu na przykład meczecik, a za chwilę jest i kościół i wszyscy sobie razem żyją. Hey. Hello. Cześć. Cześć, a cześć, cześć. Cześć, cześć. Przedmieścia, to przedmieścia prezentują się jak to w takich krajach, wszystko rozdupcone. Brudisys. Jeszcze wszystko się buduje, ale ulicę deptakową mają dobrze wystykaną. Ryneczki ładne i cudne.
ale chyba nie za stare. Za tym mnóstwo knajp. Impreza trwa. Słońce parzy. Deptak zrobiony. A tutaj miejskie targowisko i handel. Skitrałem się gdzieś w cieniu, bo jest masakrycznie gorąco i obserwuję panów, którzy tutaj oddają się rozrywką podczas dnia. To jest tam naprawdę sejm duży, alkoholu nie ma, ale mocna gra się toczy. Co można robić w Szkodrze? Miasto jako tako nie ma dostępu do wody samo z siebie, ale woda, czyli jezioro, jest bardzo blisko i można wybrać się do zamku, który jest już trochę dalej od miasteczka, kilka kilometrów, albo autobusem, albo pieszo, albo rowerem. I niedaleko zamku znajduje się jezioro, a przy jeziorku wioseczki i plaże, więc jak dla mnie to jest główna atrakcja, na którą poświęcę dzisiejszy dzień. Miasto ewentualnie zostawię na jakiś nocny, powolny obchód. W Albanii dominującą walutą jest lek, który odpowiada mniej więcej temu, co widzicie na dole. Zamiennie używa się również euro i raczej nie ma problemu w płaceniu w euro. Po angielsku ludzie mówią sporo, szczególnie w miejscach turystycznych. Wzdłuż całego jeziorka, praktycznie od końca Szkodry, wiedzie trasa rowerowa. Jaka jest, taka jest, ale spokojnie przyjechać można. Piękne widoki wszędzie naokoło. Nawet rozgraconym rowerem można na luzie dojechać. Trochę słów o jeziorze. Ponoć jest największym zbiornikiem wody na Łokanach. Poza tym dzieli się między dwa kraje. Mniej więcej 1/3 tego terenu jest w Albanii, reszta zaś w Czarnogórze. Co ciekawe, zbiornik nie ma stałej swojej powierzchni. Zwiększa ją i zmniejsza zależnie od tego, ile jest w nim wody, jaką mamy porę. W części czarnogórskiej występują rzeczy zwane meandrami, czyli zarośnięte części tego jeziora. Tworzą bardzo ładne, zielone skupiska roślinności. W dodatku w otoczeniu często góry, piękne widoczki jak z bajki. Woda, jak widać, czysta i klarowna, spokojne brzegi. Nie ma za dużo turystyki tutaj po stronie albańskiej. To na przykład plaża publiczna, trochę brudna i sypska, ale tam, gdzie już zasiała się jakaś cywilizacja, restauracja, tam pewnie można trafić i na piaseczek. Widać, co się dzieje dalej. Widać góry z tyłu, tam w części czarnogórskiej, a tutaj w części albańskiej. Wielkie, piękne góry na tle i rozsiane miejscowości gdzieniegdzie, białe kropki domków. Tak mniej więcej prezentuje się trasa na całej długości wzdłuż jeziorka. Kostka brukowa, szerokie pasy, jakieś zamki niedokończone przyszłych czy niedoszłych przedsiębiorców. No tu musiał być konkretny zamek, nawet most zbudował i fosa naokoło. A to cała zabawa tej wyprawy. Co prawda w środku dużo nie zostało, sterta gruzu i mniej więcej zarysy ścian oraz potężne mury, ale można sobie wyobrazić, jakie to było wielkie. Ogromny teren. Zostało jeszcze kilka baszt, tak mniej więcej zburzonych do poziomu muru. No masakra, takie mają zamki. Punkt obserwacyjny, jakich mało w okolicy.
Wszystko można było zobaczyć, wyłożone do odstrzału, do napaści. Miasto Szkodra. Góry północnoalbańskie, jakieś inne góry. Jezioro Szkoderskie. Tam znowu góry, wszędzie góry tutaj są. To musiał być kościół na dziedzińcu. Widać jeszcze zarys wieży, tutaj okna. Nie ma dachu, ale kamienie stoją i chyba nic ich tu nie ruszy. Przechodząc przez zamek, człowiek na początku wchodzi na pierwszy, nazywa się to yard. Myślę, o kurwa, jakie duże. Potem na drugi, myślę, o, masakra. I potem wchodzi jeszcze na trzeci. Wielka budowla. Z cudownym widokiem. Show